Dzisiaj przetestuję i sprawdzę kolejne mity w Minecraft 1.21, ponieważ widziałem, że ostatni odcinek z mitów bardzo wam się spodobał. Villagerowie mogą spać w łóżku w Netherze. A więc sprawdźmy sobie, czy villagerowie mogą faktycznie się położyć do łóżek w Netherze, także sprawdźmy to, zresztą sobie paru i faktycznie villagerowie mogą spać w łóżkach w Netherze, także mit zostaje potwierdzony. Warden może przeżyć upadek z maksymalnej wysokości aż do bedrocka. A więc znajdujemy się na najwyższej kratce, na jakiej możemy budować. Jak widzicie, tam jest dziura do samego bedrocka, no i spróbujemy postawić tej Wardena, zobaczymy, czy przeżyje, także zobaczmy, polecimy sobie od razu za nim. I jak widzimy, on faktycznie przeżył, także mit zostaje zdecydowanie potwierdzony. Pająki potrafią spinać się po granicy świata. A więc znajdujemy się tutaj przy barierze właśnie świata, jak widzicie. I sprawdźmy, czy pająki będą się mogli po niej wpinać, także sobie zresztmy ich tutaj parę i zaraz zobaczymy. I no jak widzimy, teoretycznie niektóre przeszły przez to, ale niektóre również tutaj idą do góry, także mit zdecydowanie zostaje potwierdzony. Bo jesteśmy teraz na kratce 110, one cały czas idą do góry, także od razu sobie sprawdzimy, jak one wysoko mogą zajść. Dobra, znajdujemy się aktualnie na 250 kratce wysokości, one cały czas idą do góry, a patrząc jak ten border jest jeszcze wysoko tutaj się renderuje, także jeżeli chcielibyście, abym sprawdził, jak wysoko mogą te pająki faktycznie zajść, dajcie znać w komentarzu, a teraz lecimy z kolejnym mitem. Mając efekt słabości, nie jesteś w stanie uderzyć mobów drewnianym mieczykiem. A więc dobra, na początku jak widzimy, możemy go bić z łapki, teraz mamy na sobie efekt słabości i zobaczmy, z łapki faktycznie nie dostaje obrażeń, jeżeli chodzi o drewniany mieczyk, również nie dostaje obrażeń, co jest dziwne akurat, nie spodziewałem się, że aż tak to będzie działać. A czy z kamiennego zadziała? Zobaczmy, tak, z kamiennego już będzie otrzymywać obrażenia, także mit zostaje oczywiście potwierdzony. Netherowa gwiazda jest odporna na wybuchy. A więc dobra, na początku sprawdzimy, czy przy wybuchu z TNT przetrwa, także odpalamy TNT i zaraz zobaczymy, czy przetrwa, czy nie. I faktycznie przetrwała, została odepchnięta, także sprawdźmy jeszcze na wybuchu z Creepera. I również przetrwała, także mit zostaje potwierdzony. Możesz stworzyć generator bazaltu w Netherze używając lodu. A więc postawmy sobie tutaj lód oraz postawmy sobie lawę, no i teoretycznie tutaj powinien się nam zrobić generator bazaltu, także sprawdźmy i no niestety się tutaj nie pojawiło. Także mit oczywiście zostaje obalony. Potwory będą wymieniać swoje zbroje na te lepsze. No jak mam być 4, to wiem, że zombiaki i inne moby mogą podnosić sobie zbroje i tak dalej, ale te zombiaki ewidentnie tego zrobić nie chcą, także tego mi to niestety nie wiem, nie jestem w stanie przetestować. Aczkolwiek patrząc na sytuację, że te zombiaki w ogóle nie mogą tego podnieść, tutaj tych itemów, które tutaj leżą, tych setów, to mit zostaje obalony. Jesteś w stanie wsadzić Ghasta do wagonika i dzięki temu przeteleportować go do zwykłego świata. A więc w takim razie postawmy sobie tutaj wagonik, zrespmy sobie tutaj Ghasta i faktycznie Ghast wszedł do tego wagonika i faktycznie on już tutaj sobie jedzie tym wagonikiem, także zaraz zobaczymy, czy się przeteleportuje i zaraz zobaczymy i faktycznie gdzieś zniknął, także przejdźmy sobie również i faktycznie on się tutaj przeteleportował, co prawda od razu zginął, ale faktycznie można go tutaj w ten sposób przenieść i przede wszystkim można go wsadzić do wagonika, także mit zostaje potwierdzony. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale oraz łapki w górę, jeżeli film wam się podoba, a teraz lecimy z kolejnym mitem. Gdy założysz zbroję na wieśniaków, będą oni dużo bardziej wytrzymali. A więc mamy dwóch villagerów, najpierw sobie zajmijmy tego jednego, który nie ma w ogóle seta i zobaczmy, na ile krytów zginie. Giną na 3 hity, więc teraz nałóżmy sobie seta na tego villagera. Teoretycznie się tutaj nic nie zmieniło, ponieważ jego wygląd nie wskazuje w żaden stopniu na to, że miał jakiegokolwiek seta, ale teraz sprawdźmy, na ile krytów zginie. Zginął na 3 razy więcej hitów oraz jak widzicie set z niego wypadł, także mit zostaje zdecydowanie potwierdzony i szczerze jest to idealna opcja, jeżeli chcemy zadbać o naszych villagerów w naszej pięknej bazie. Gdy stworzysz golema, nie będzie on cię bić, nawet gdy zadasz mu obrażenia. Na samym początku sprawdzimy sobie zwykłego golema w wiosce, co nam zacznie obrażenia dawać i faktycznie zaczyna nas gonić i zaczyna nas bić, wręcz nas do hita zabił. A więc teraz stwórzmy sobie własnego golema i zobaczymy, czy on nas również będzie bić, gdy go uderzymy. Także tworzymy i teraz uderzmy go. I faktycznie nie goni nas oraz nas nie bije, możemy go sobie na luzie jak widzicie bić, także mit zdecydowanie zostaje potwierdzony. Warden nie jest w stanie wydostać się z wody, a więc stworzyłem tutaj takie małe bajorko, stawiamy sobie tutaj Wardena i zobaczmy w takim razie, czy będzie mógł z tego oczywiście wyjść, uderzmy go, żeby się zagrował na nas i zaraz zobaczymy i czy wyjdzie i faktycznie nie, jednak wyszedł. O kurde, jeszcze mnie goni, także mit zostaje zdecydowanie obalony. Gdy nazwiesz żabę name tagiem podłoga jeb, to stanie się kolorową żabą. W takim razie weźmy sobie ten name tag, nazwijmy go sobie jeb podłoga. No bo jak wiemy, jeżeli sobie podejdziemy i nazwiemy taką owcę na przykład tym name tagiem, no to ona będzie kolorowa.
no, oczywiście nie obyłoby się bez żadnego błędu. I jeżeli teraz nazwiemy taką owcę oczywiście poprawnie, to ona stanie się kolorowa. Także teraz sprawdźmy, czy żaba również stanie się kolorowa. Nazwijmy ją i niestety żaba nie jest kolorowa, także mit zostaje obalony. Wielbłądy są w stanie przeżyć upadek z ponad 50 bloków. A więc ten wielbłąd znajduje się równe 50 kratek nad ziemią, także wsiądźmy na niego i sprawdźmy, czy przeżyje ten upadek. I zobaczmy w takim razie i jak widzimy zdecydowanie przeżył, także zobaczmy, ile kratek musi być w wysokości, aby po prostu wielbłąd zginął. Znajdujemy się równe 80 kratek teraz nad ziemią i sprawdźmy, czy teraz wielbłąd zginie, czy przeżyje. Jak widzimy, teraz już zginął, także strzelam, że to jest około 70 kratek. Tak czy siak oczywiście mit zostaje potwierdzony. Gdy wlejesz wodę do kociołka i wrzucisz do niego endermana, nie otrzyma on obrażeń od wody. A więc stawiamy sobie tutaj kociołek, wlewamy sobie do niego wodę i teraz wrzućmy tam endermana i faktycznie on nie otrzymuje obrażeń, także to jest w ogóle dosyć dziwne, ale tak, mit zostaje oczywiście potwierdzony. Posiadając enchant Frostwalker na butach, nie będziesz otrzymywać obrażeń, gdy będziesz chodzić po ogniskach. A więc na samym początku nie mam żadnych bucików i jeżeli będę chodzić rzeczywiście po ogniskach, to będę dostawać obrażenia. Teraz załóżmy sobie te buty, tutaj mamy oczywiście Frostwalker 1, no i teraz zobaczmy, czy będę otrzymywać obrażenia i obrażeń nie dostaję, co jest w ogóle mega dziwne, bo Frostwalker przecież zamraża wodę, a nie powoduje nic z ogniem, bo na przykład po lawie dalej chodzić nie możemy, ale oczywiście mit zostaje potwierdzony. Ancient City są nowe warianty wieśniaków. A więc znajdujemy się już tutaj w Ancient City i zespałmy sobie tutaj villagera, zobaczymy, czy będzie jakoś inaczej wyglądać. No i zdecydowanie nie wygląda tak samo, jeszcze zrespmy sobie w paru miejscach, może to będzie zależeć od miejsca, ale widzę, że niestety nie wygląda cały czas tak samo, także mit niestety zostaje obalony. A szkoda, bo myślałem, że już coś nowego, fajnego będzie. Jeśli przepalisz mokrą gąbkę wiaderkiem lawy, wiaderko napełni się wodą. A więc stawiamy sobie tutaj piecek, wrzucamy sobie oczywiście mokrą gąbkę oraz lawę i zobaczmy w takim razie, czy to wiaderko tutaj napełni się teraz wodą. I faktycznie gąbka nam się tutaj oczywiście wysuszyła, a cała woda, która była w tej gąbce z automatu przeszła do wiaderka, także mit oczywiście zostaje potwierdzony. Gdy rozwalisz ender chesta łapką, mimo wszystko wypadnie ci obsydian. A więc dobra, mamy tutaj dwa ender chesty, najpierw zniszczę jednego ender chesta oczywiście killofem i zobaczymy, ile obsydianu wypadnie i wypadło nam 8 obsydianów i teraz zobaczmy, czy w ogóle dostaniemy jakikolwiek obsydian, gdy niszczymy sobie po prostu ender chesta łapką. Już pomijam, jak długo się ten Ender Chest w ogóle niszczy łapką, więc nawet nie wiem, kto by postanowił Ender Chesta zniszczyć łapką, ale no dobra, mi to trzeba sprawdzić, teraz zobaczymy. No i faktycznie Ender Chesta zniszczyliśmy po bardzo długim czasie, no i niestety żadnego obsydianu nie otrzymaliśmy, także mit zostaje obalony. Możesz nożycami obciąć rogi kozie i otrzymać kozi róg. A więc mamy tutaj masę kłód i teraz zobaczmy, czy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób, tutaj teraz spamię lewym, czy prawym, ale nic się z tymi kozami nie dzieje, teraz lewym spróbuję, może jakoś trzeba coś, nie wiem, uderzyć jakoś odpowiednio, nie wiem, może po tych rogach spróbuję, ale chyba niestety to nie działa, no niestety po chwili próbowania nic tutaj się nam nie dzieje, nic nie wypada, także mit zostaje niestety obalony. Jeśli użyjesz Buzdygana do zabijania widerowych szkieletów, za każdym razem wypadnie ci jego głowa. A więc sprawdźmy w takim razie, czy będą wypadać za każdym razem ich głowy. Zobaczmy w takim razie, uderzmy, zabijmy. O cholipkę, tylko nie spadnij tam, kolego. No i tutaj niestety nic nam nie wydropiło, ale no sprawdźmy, może się coś zbugowało jeszcze. Spróbujmy go zabić, tylko jakby tam nie spadł, byłoby dobrze. Spróbujemy go krytami dobić i zobaczmy w takim razie zaraz. No niestety nie wypadają z nich głowy za każdym razem, ponieważ z dwóch na przykład już nie wypadły, także niestety mit zostaje obalony, a szkoda, ponieważ byłoby to bardzo OP do farmienia tych głów. A co za tym idzie, do zabijania widerów i oczywiście tworzenia beaconów. Jeżeli masz jakiegoś mita do przetestowania, napisz go w komentarzu, a ja obiecuję, że spróbuję nagrać każdego jednego mita, którego napiszecie. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!